W ostatnim poradniku opowiedziałem Wam kilka wskazówek na temat tego, jak projektować CV, żeby było lepiej widziane przez rekruterów, żebyście mogli lepiej zdobyć pracę. A dzisiaj właśnie postanowiłem nagrać poradnik o tym, jak zrobić CV właśnie samemu w Photoshopie. Więc dzisiaj będzie sprawnie, będzie profesjonalnie, będzie w miarę szybko. Chodźmy do Photoshopa, zaprojektujemy sobie CV, które będziecie mogli wykorzystać, wysyłając do Waszego wymarzonego miejsca, w którym chcecie pracować. Nie przedłużając, chodźmy tam. No dobrze, kiedy macie otwartego już Photoshopa, wystarczy, że klikamy sobie na nowy plik, tworzymy sobie nowy dokument. Jeżeli chcecie robić to na swoim własnym formacie, w porządku, ja robię zawsze na A4, bo tak po prostu jest drukowane często gdzieś na drukarkach w firmach, więc wybieram sobie z górnej zakładki taką ikonkę, czy też taki napis jak drukowanie. Wybieram sobie tutaj z ustawień domyślnych A4 i tutaj nie muszę nic zmieniać, wystarczy, że klikam utwórz, tworzy mi się mój nowy dokument, w którym mogę zacząć pracować. Pierwsze co, to chciałbym dodać oczywiście marginesy, żebym nie wychodził poza krawędź tego dokumentu, więc wyciągam sobie linijki z naszych tutaj górnych i bocznych takich linijek, jakby wyciągam sobie te kreski, prowadnice. Jeżeli tego nie macie, wystarczy, że wciśniecie Ctrl+R i zobaczcie, one się pojawiają lub znikają. Jeżeli chcecie zmienić wartości, jakie tutaj właśnie wyświetlają, to klikacie prawym klawiszem w konkretną linijkę i wyświetlacie je w pikselach, centymetrach, milimetrach i tak dalej. Wybieracie sobie, ja biorę sobie milimetry i teraz mogę wyciągać bezpośrednio i przeciągać na przykład do 10 mm. Więc będzie to 10. Jeżeli nasz dokument ma 297, no to musimy mieć 287. I tak samo z boku. Mamy zaznaczone nasze granice, wiemy, że poza te granice nie powinniśmy wychodzić z tekstem, grafikami, ponieważ drukarka jak drukuje automatycznie dodaje gdzieś nam margines od końca papieru. I teraz możemy przejść do tworzenia naszego CV. W pierwszej kolejności chciałbym dodać prostokąt, który będzie 1/3 części z lewej strony zajmował, ponieważ chciałbym podzielić nasze CV na dwie sekcje. Prawą i lewą, gdzie z lewej strony będziemy mieli informacje takie bardziej ogólne, z prawej strony typowo informacyjne w postaci doświadczenia czy wykształcenia. Zobaczcie, wybieram sobie prostokąt, zmieniam kolor w zasobniku na jakiś jasny szary, żeby nam się po prostu odróżniał od naszego białego koloru tła i zaznaczam nasz prostokąt mniej więcej w 1/3 części. To nie musi być dokładnie, później możemy sobie to oczywiście poprawić. Jeżeli kolor jest dla Was za ciemny, to klikacie 2 razy w Waszą warstwę i zmieniacie kolor szarego na jaśniejszy. Ja jestem z tego koloru zadowolony, przesuwam go troszkę dalej i możemy przejść do dodawania konkretnych elementów. Chciałbym, żeby nasze CV zawierało oczywiście nasze zdjęcie, więc ponownie wybieram sobie kształt i rysuję kółko, w którym umieszczę nasze zdjęcie. Umieszczam go z lewej strony, jest nasze kółko, w którym wrzucę nasze zdjęcie. Przeciągam sobie oczywiście zdjęcie do naszego CV. Jeżeli macie swoje, to oczywiście go użyjcie. Ja tutaj używam jakiegoś randomowego z sieci, ponieważ akurat nie mam swojego. Klikam Enter, żeby umieścić to zdjęcie w naszym dokumencie i zobaczcie, pojawia nam się. To jest nasz kształt kółka pod spodem, a to jest nasze zdjęcie, czyli zdjęcie CV. I żeby umieścić to w środku, w tym kółku, to pokazywałem już nieraz w moim poradniku, że wystarczy najedziemy pomiędzy te dwa zdjęcia, przytrzymamy lewy klawisz Alt, pojawi nam się taka strzałeczka, jak najedziemy pomiędzy, klikam lewy klawisz, zobaczcie, nasze zdjęcie jest w środku. Jeżeli chcecie pokazać siebie w ten sposób, nie ma problemu, jeżeli chcecie powiększyć, to wciskacie Ctrl+T, powiększacie, żeby pokazać na przykład tylko swoją twarz. Kolejną rzeczą jest oczywiście napisanie imienia, nazwiska i Waszego stanowiska aktualnie lub tego, czym się zajmujecie. Zobaczcie, ja sobie użyję fontu, wybiorę sobie oczywiście font na przykład Playfair i tutaj użyję koloru czarnego, wpiszę sobie Daniel, skopiuję, czyli lewy klawisz Alt trzymam, przeciągam lewym klawiszem myszy i wpisuję Matusiak. To będzie moje imię, nazwisko, które sobie teraz powiększę. Niech to będzie w ten sposób. Klikam Enter. Bliżej siebie zmienię grubość napisu nazwiska moje dokładnie. Na przykład na, może nie na, niech to będzie bold. Jest różnica i teraz jeszcze tylko powiększę moje nazwisko. Niech to będzie coś w ten sposób. Jeżeli jestem z tego zadowolony, przechodzę dalej. Chciałbym dopisać również tutaj moje stanowisko. Dlatego zrobię sobie, zaznaczę kształt. Wybieram sobie prostokąt i dokładnie od tej linii, gdzie zaczyna nam się imię, nazwisko, narysuję mały prostokąt, w którym umieszczę nasz napis, czyli grafik, a dokładnie grafik designer
/UX UI. Na przykład, jeżeli chciałbym taką osobą być, albo teraz nią jestem, to wystarczy, że to sobie tu wpiszę, klikam Enter, niech to będzie kolor biały, a kolor tego boksu pod spodem niech będzie właśnie czarny. Mogę sobie nasz napis oczywiście powiększyć, więc wystarczy, że go zaznaczę na panelu warstw i kliknę tutaj w panelu z strzałkami, zmieniam sobie nasz napis po prostu na większy i dopasowuję do środka naszego prostokątu. Jeżeli chciałbym ten prostokąt powiększyć, zaznaczam go, przeciągam, jestem z tego zadowolony. Mogę go troszkę odchudzić, ponieważ według mnie jest odrobinę za wysoki. Jeżeli teraz jestem z niego zadowolony, odsunę dalej i zobaczę, jak to wygląda. Jest ok. Mogę zmienić troszkę wielkość nazwiska, ponieważ jest naprawdę duże. A imię też. Jeżeli jestem z tego zadowolony, zostawiam jak jest. Przechodzimy do kolejnych sekcji. Kolejne sekcje, jakie mnie interesują, to będzie na przykład sekcja tu na dole pod spodem. Więc kopiuję sobie nasz nagłówek. Będzie on wielkości na przykład 18 punktów. I chciałbym napisać nazwy sekcji, które będziemy tutaj używać. Pierwsza sekcja to będzie doświadczenia. Możemy dopisać zawodowe, nie musimy. Ja już wpiszę, żebyśmy wiedzieli, jakie sekcje będziemy tu mieć. I teraz przeważnie sekcja zawodowa zawiera oczywiście firmę, nazwę firmy, w której pracowaliśmy. Oczywiście rok z miesiącami lub też nie, w jakich latach pracowaliśmy w danej firmie. No i opis stanowiska, czyli jakieś rzeczy, które tam wykonywaliśmy, jakieś obowiązki, które mieliśmy na sobie. By to zrobić, zobaczcie, kopiuję sobie oczywiście nasz drugi nagłówek i tutaj zmienię font na jakiś inny. Zrobimy sobie to Open Sansem, pierwszy font zrobimy semi-boldem i zmienię to na przykład na 13 punktów. Tu wpisuję nazwę firmy, w jakiej pracowaliśmy. Niech to będzie Marketing, Funds and Games. Nie mam pojęcia, czy coś takiego istnieje. To wymyślone na szybko. Kolejna to będzie oczywiście jeszcze mniejszym fontem. Niech to będzie 11 pikseli. To będzie rok, w jakim tam pracowaliśmy. Niech to będzie 2017 do 2018. I ostatnia tutaj rzecz, która musi się tu pojawić, to oczywiście jest Open Sans i wpiszemy Light. I wpiszemy tutaj, niech to będzie 9 punktów i wpiszemy doświadczenie zawodowe. Tutaj wpiszecie oczywiście to, co wykonywaliście, czyli na przykład praca marketingowa, pisanie postów, tworzenie kreatywnych kreacji i tak dalej, i tak dalej. Wpisujecie wszystko, co Wam tutaj przyjdzie do głowy i co oczywiście jest istotne na aplikowanie na dane stanowisko. I to wygląda w ten sposób. Mamy pierwsze nasze doświadczenie zawodowe. Możemy przejść dalej, możemy to oczywiście sobie dopasować. Jeżeli to na przykład uważam, że jest za duże i może też być innym fontem, to zmieniam, ponieważ ważne, żeby tutaj zrobić tą hierarchię. Chciałbym dodać kolor jakiś może ewentualnie do naszego CV, dlatego wybiorę sobie kształt, wybiorę sobie kolor, niech to będzie taki żółty i dodam jakiś element w postaci na przykład takiej kreski, która tutaj będzie oddzielać i zaznaczać, że nasze CV ma tutaj konkretną sekcję, która się zaczyna. Zobaczycie dalej, że ma to sens. Więc jeżeli macie więcej niż jedno doświadczenie zawodowe, które chcecie pokazać, to oczywiście kopiujecie sobie do nowego miejsca i na przykład jeszcze raz do nowego miejsca. Kolejna sekcja to będzie wykształcenie, więc kopiuję sobie wszystkie te 4 rzeczy, które tutaj mieliśmy. Robię odpowiedni odstęp i wpisuję wykształcenie. W wykształceniu oczywiście nie muszę dodawać tej treści, co wykonywałem w szkole, no bo to jest wiadoma sprawa. Natomiast wpisuję oczywiście, zmieniam nagłówek. I tutaj oczywiście wpisujecie nazwę swojej szkoły i lata, w jakich latach byliście w danej szkole. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie wpisać tutaj, jeżeli mieliście jakiś konkretny kierunek albo konkretne rzeczy, które chcielibyście wskazać w waszym CV, to możecie, nie musicie. Ja to mogę zostawić, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z. Teraz przechodzimy i kopiujemy sobie, oczywiście uzupełniając kolejne sekcje, ponieważ na pewno mieliście więcej niż jedną szkołę. I tak to wygląda prawa strona, jeżeli chodzi o wasze doświadczenie i wykształcenie. Przejdźmy do lewej strony. Z lewej strony możemy sobie oczywiście tutaj te nasze rzeczy skopiować. Z lewej strony mamy w pierwszej kolejności. Chciałbym tutaj napisać coś o mnie. I chciałbym teraz dodać tekst w tutaj okienku o mnie. Więc klikam sobie w ikonkę od typografii lub naciskam klawisz T na klawiaturze i zaczynam rysować taki boks, w którym chciałbym, żeby nasz tekst się zaczynał i kończył.
Oczywiście wklejam sobie jakiś mój tekst, który już wcześniej pisałem i zmieniam jego font na ten sam, który pisaliśmy w tym miejscu. Czyli to będzie 9 punktów. Zobaczcie, nasz tekst jest oczywiście tym samym tekstem, który jest tutaj, dlatego że nie będę teraz tego pisał. Natomiast wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby zapełnić tutaj odpowiednią ilością treści kilka informacji o Was. Kolejną sekcją, jaką chciałbym tutaj dodać, to jest na przykład sekcja umiejętności. To jest bardzo istotne. W bardzo fajny, graficzny sposób możemy pokazać, jakie umiejętności macie z jakiego programu. Jest na to oczywiście kilka sposobów. Ja pokażę Wam bardzo popularny i generalnie bardzo prosty. Więc pobieram sobie nagłówek, czyli kopiuję go z innego miejsca, dopasowuję gdzieś tutaj w to miejsce, wpisuję na przykład Adobe Photoshop. I tutaj wskazujemy ilość umiejętności z tej dziedziny. By to zrobić, ja sobie wybiorę sposób taki kulkowy, więc wybieram sobie elipsę, przybliżam i robię kulki. Zobaczcie, rysuję pierwszą, oczywiście na równi z całością, zaznaczam kolor szary albo biały, niech będzie biały, ponieważ będzie się odróżniał od tego szarego i kopiuję. Niech to będzie łącznie na przykład 10 kulek. Jeżeli mam już wszystkie kulki, to teraz mogę odpowiednią ilość z nich zaznaczyć w kolorze w tym, w którym chciałbym pokazać ilość moich umiejętności. Więc jeżeli czuję się, że w Photoshopie mam jakieś 80% umiejętności, ciężko to czasami wyrazić, ale oczywiście sami siebie znacie i wiecie, jak dobrzy jesteście z konkretnego programu, zaznaczam 8 kulek, grupuję je, czyli Ctrl G, robi mi się grupa i teraz wybieram sobie kolor kryjący. Jeżeli mam wybrany ten żółty, który jest naszym dodatkowym kolorem, klikam OK i oczywiście podpinam tą warstwę z kolorem tylko do tych kulek, które zaznaczyliśmy w grupie. I trzymamy lewy klawisz Alt oraz lewy klawisz myszy, klikamy, zobaczcie, podpięło nam się to do naszej grupy, nasz kolor jest w tym miejscu. Możemy sobie oczywiście to wszystko zgrupować, więc wiemy, że ta cała sekcja dotyczy naszego Photoshopa. Zaznaczam i teraz mogę go sobie skopiować i przeciągnąć niżej, dobierając kolejną naszą umiejętność. Niech to będzie na przykład Adobe Illustrator. Jeżeli z niego czujecie się słabsi, nie ma z tym problemu, wystarczy część tych kulek stąd wyjąć. Na przykład jeżeli chcecie zrobić to na 4, wyjmujecie 4 z nich, macie umiejętności na 4. I tak robicie kilka ze swoich umiejętności, które chcecie pokazać w sposób graficzny dla rekrutera. Jeżeli już tym się zajmiecie, możemy przejść do kolejnej sekcji. Kolejną sekcją niech będzie na przykład o wasze portfolio. I to jest bardzo istotny punkt, na którym powinniście się skupić. Tutaj oczywiście dodajecie ikonografikę oraz dodajecie linki dla rekrutera. Zobaczcie, ja sobie skopiuję ten tekst i wpiszę Behance, wpiszę jakąś stronę, niech to będzie www website. Tu powinniście wpisać adres swojej strony. Na przykład ja wpiszę sobie Good to Know Design. Kolejną rzeczą może być na przykład Facebook i kolejną może być Instagram. Tu możecie oczywiście dodać ikonografiki. Zmieniacie sobie odstęp pomiędzy tymi literami, przesuwacie w prawo, wpisujecie sobie tutaj portfolio. Ja pobrałem ikony z Illustratora, ponieważ wcześniej już pobrałem sobie z internetu. Mogą to być oczywiście ikony randomowe, mogą to też być oczywiście ikony dostosowane do waszego projektu. Ja tutaj zalecałbym zrobić na przykład ikonkę typowo stricte tą od takiego jakby globu. Jest to typowo strona internetowa, taka pokazująca www, czyli waszą stronę internetową. Tutaj dałbym logo Behance, Facebooka i Instagrama. Ja oczywiście nie mam tych ikonek teraz pod ręką, więc nie będę tracił czasu na szukanie. Jest tego bardzo dużo w sieci, więc dodajecie sobie to miejsce. Kolejną sekcją oczywiście będzie kontakt. I tutaj chciałbym wpisać podstawowe dane kontaktowe, czyli w pierwszej kolejności niech to będzie mail, czyli daniel.goodtoknowdesign.com. Kolejnym będzie na przykład numer telefonu i możecie również wpisać adres. Nie musicie, nie jest wymagany. Jeżeli chcecie, super, możecie wpisać. I teraz tutaj oczywiście też dodajecie ikonografikę. I zobaczcie, wasze CV jest skończone, według jest bardzo czytelne, możemy sobie sprawdzić to na dużym ekranie. Zobaczcie, jest bardzo czytelny, jeżeli na przykład chcecie to wszystko poprzesuwać, ponieważ kończy wam się na samym dole, to możecie oczywiście to zrobić, wystarczy zaznaczyć wszystko, co macie na waszym projekcie i przesunąć całość
do góry. Wtedy macie zarówno margines z dołu, jak i u góry, więc tutaj sobie w pełni dopasujcie pod swoje umiejętności, pod swój wizual, pod swoją kreatywność wasze CV. Ja mam nadzieję, że wam wszystko pokazałem. Ja właściwie to dziękuję. No dobra, mam nadzieję, że wszystko co opowiedziałem było dla was zrozumiałe. Jeżeli nie, dajcie mi znać, co byście chcieli wiedzieć więcej, albo co wam się nie podobało, albo co wam się podobało. Proszę, róbcie CV czytelne, subtelne, nie musicie go bajerować w milion kolorów, dodawać milion fontów, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Ważne, żeby były wasze informacje czytelne, najważniejsze, żeby linki były klikalne i to oczywiście pojawi się za chwilkę w kolejnym poradniku, jak zrobić w Photoshopie linki klikalne. A tymczasem na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, ponieważ dla mnie to jest bardzo duży znak, że te materiały wam się podobają. Dajcie cokolwiek znać w komentarzu, czy te materiały są dla was pomocne, czy chcecie coś innego. I widzimy się już niedługo. Ja na dzisiaj żegnam, jak zwykle. Do zobaczenia, miłego weekendu. Cześć!